A teraz o urządzeniu, które jak wstawiłem na Instagram, to zalewaliście mnie ilością pytań, gdzie to można kupić, co to jest, do czego i w ogóle o co z tym chodzi. Mianowicie jest to ramię do stabilizowania ujęć samochodowych podczas jazdy. I dzisiaj sobie chwilę o tym opowiemy. Nie ukrywam, jest to urządzenie, na które bardzo długo czekałem, aż kurier mnie w końcu przyniesie i przywiezie i wydarzyło się to dzień przed samymi zdjęciami, jest szczęście, że to wszystko się udało, ale bardzo długo na to czekałem, bo kiedy zobaczyłem pierwsze filmy na YouTubie z tym urządzeniem, uznałem, ja też muszę to mieć, bo uwierzcie mi, że mieć tak mobilne ramię, które możemy schować naprawdę do plecaka i razem tutaj z Pocketem Osmo, którym właśnie tam nagrywam, stworzyć urządzenie, które jest w stanie realizować naprawdę ładne ujęcia samochodowe, przede wszystkim gładkie, płynne, bez jakiegoś większego telepania, przede wszystkim bez dużej ilości ludzi na planie. Kiedy na przykład realizowaliśmy ujęcia dla Otomoto, to potrzebowaliśmy naprawdę dużej ilości osób, żeby nad wszystkim tutaj zapanować. A tutaj ja jestem sam i naprawdę jestem w stanie zrobić nieraz, myślę, że na równi ujęcia z tymi, co robiliśmy dla reklam samochodowych. Oczywiście będziemy się tutaj mogli kłócić, jeśli chodzi o jakość, o płynność, o zwinność, o dużą ilość rzeczy. Niemniej jednak, jeśli jesteśmy One Man Army, to urządzenie sprawdza się idealnie. Z takich technicznych rzeczy, bo to, co też pytaliście mnie na Instagramie, do jakiego obciążenia jest to urządzenie, no to niestety jest to od 150 do 500 gram. Jeśli chodzi o budowę tego urządzenia, to jest to bardzo solidnie wykonane. I nie ukrywam, pierwsze moje przyczepienie bałem się. Myślę, że to jest normalna obawa, bo myślę, że każdy się boi, mocując to do samochodu, czy to nie spadnie, czy nie uszkodzi, czy to kamery, czy samochodu. Jest tutaj dużo bodźców, które mogą nas stresować, ale ja zabezpieczając się do tego wszystkiego, używam drugiej przystawki. Tutaj jest to od Small Riga, nie wiem, chyba 400 na Allegro, więc kupiłem, żeby po prostu mieć opcję backupową, gdyby to się urwało, to zawsze to gdzieś tam może przytrzymać i obwiązuję to tam linami, żeby po prostu miało to jakikolwiek sens. Co śmieszne, 2 razy odpadła przystawka zabezpieczająca, a główne ramię nie odpadło. Być może jest to jakaś moja wina, źle coś zrobiłem, ale lepiej w tą stronę niż w drugą. Ale moim zdaniem myślę, że warto zabezpieczyć się w taką drugą przystawkę, żeby po prostu mieć taki spokój ducha. Bo kiedy jechaliśmy 130 km na autostradzie, to uwierzcie mi, bardzo się cieszyłem, że jest ta druga przystawka, bo to nawet ze względu bezpieczeństwa. Kiedy, nie wiem, odpadłoby główne ramię, to drugie zawsze może je przytrzymać na te kilkanaście metrów, żeby po prostu zatrzymać bezpieczny samochód i pozbierać to wszystko, co tam się wydarzyło, bez jakichś większych strat, przede wszystkim dla samochodu, który jedzie za nami. Instalacja tego urządzenia jest dziecinnie prosta, bo generalnie chodzi o to, żeby przełożyć to do czystej i płaskiej powierzchni, kilka razy odpompować powietrze, które się znajduje wtedy pod przystawką i tyle. Głównie chodzi o to, żeby linia, która jest tutaj czerwona, schowała się za plastikiem, po prostu, żeby nie było widać. Jeśli linia wystaje poza plastik, to znaczy, że jest źle przystane i trzeba zrobić to na nowo albo poszukać jeszcze lepszego miejsca do tego. W ogóle też pogadajmy o tym, o co chodzi w ogóle z tym ramieniem i dlaczego jest ono tak bardzo ważne. Ja, realizując duże kampanie samochodowe, zawsze mieliśmy duże takie black army, które niwelowały ruch kamery w tej osi. To trochę jest jak na zasadzie Ronina 4DX. Kiedy mamy gimbal, jest już naszą kamerą, no to jest ta, która tutaj neutralizuje oś góra-dół. Kiedy mamy na przykład spowalniać na ulicy, no to ja przejeżdżając to odbija sobie i kamera jest w dużo lepszej pozycji niż miała być zamocowana na sztywno, bo jeśli możecie zobaczyć sobie, kamera jest na sztywno, to jest drganie mocne gimbala i to jest odczuwalne. A to ramię ma za zadanie zneutralizować właśnie ten ruch. On nie jest też nie wiadomo jak duży, bo jest to, myślę, że może około 15 cm takiej pracy. Jednak kiedy mamy odpowiednio wyważone ramię, to jest to naprawdę taki zakres ruchu, który jest naprawdę wystarczający. A na czym w ogóle polega sam balans? Bo producent daje nam tutaj w zestawie 2 obciążniki. Jeden ma wagę, żebym Was tutaj nie ściemnił, bodajże chyba 100 gramów, a drugi jest o połowę mniejszy, ma 50, czyli w sumie mamy 150 gramów do jakiejś takiej lżejszej kamery. Im cięższa kamera, tym oczywiście jest mniejsza waga do obciążenia. Ja przy Osmo Pocket stosuję sobie obciążenie 100 gramowe. Kamerę mocujemy na jedną śrubę, ale szczerze, przyjechaliśmy Monako, byliśmy w miastach włoskich, teraz jesteśmy w Alpach i używamy naprawdę tego cały czas i na szczęście to nie spadło. To się trzyma całkiem solidnie i tej kamery w żaden sposób nie zabezpieczałem, jeśli chodzi tutaj do ramienia, ale kiedy na przykład kończymy dany przejazd, ja sprawdzam i do tej pory nic nie było odfiksowane, trzymało się to dobrze i trzymajmy tak dalej. Samo ramię ma jeszcze tutaj dwie... O Jezuju, weź mnie nie strasz! Samo ramię ma 2 ustawienia tutaj właśnie osi, więc możemy sobie je naprawdę w różnych miejscach samochodu ustawić, żeby po prostu ta konfiguracja była dla nas jak najbardziej wygodna, a żeby ramię mogło sobie tutaj jak najbardziej sprężynować. Ja też to co ja zauważyłem i to co ja sobie robię, ja tą śrubę odwróciłem sobie
Ona oryginalnie jest od spodu. Ja sobie odwróciłem ją do góry nogami po prostu, żeby kamera była również do góry nogami, ze względu na to, że chciałem być jak najniżej samochodu, który był nagrywany. I to właśnie ja, za co ja kocham YouTube'a, to że te rzeczy, które teraz mamy w ręku, kiedyś były nie do pomyślenia, były zarezerwowane tylko dla dużych produkcji, było potrzebne do tego sztab ludzi, a zobaczcie, YouTube robi to, że widzi twórców i dostosowuje sprzęt do ich potrzeb. I myślę, że kiedyś realizując zdjęcia, czy to w Alpach, czy w Monako, czy w jakichś innych sytuacjach, nie udałoby się to zrobić w pojedynkę. Za dużo by było tam rzeczy, które mogłoby się wysypać. Tutaj mamy tych rzeczy dużo mniej i jest na tym w stanie zapanować. W tym wypadku jest to jedna osoba i naprawdę jest to całkiem fajne rozwiązanie. W ogóle całością steruję iPadem, więc siedzę sobie wygodnie w samochodzie, zaznaczam sobie samochód w kadrze i po prostu nawet gimbal trzyma mi automatycznie cały czas samochód w ramce i ja ewentualnie mogę szwankować lewo, prawo, górę, dół, żeby po prostu ustawić sobie odpowiednią ramkę, ale nadal cały ten zestaw, który tutaj jakby widzicie, tworzy cudowne urządzenie, które po prostu działa i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jeśli chodzi właśnie o ramię Move Maxa, bałem się trochę tego pod względem jakości, ale uwierzcie mi, to jest to bardzo solidne. Jest to trochę ciężkie, trochę nie. Ciężko określić, bo nie jest to duże i czuć taką solidność w tym wykonaniu, ale jest to na tyle lekkie, że można śmiało to wpakować czy to do plecaka, czy to do jakiejś saszety, czy to nawet szczerze, jakbyśmy się uparli, to do większej kieszeni by to weszło i moglibyśmy sobie realizować zdjęcia, nie wiem, lecąc samolotem na drugi koniec świata, żeby zrobić sobie magiczną furę, o której zawsze marzycie, żeby nagrać ją na swoje kanały. I zobaczcie też, jak ładnie ramię tutaj cały czas trzyma się w poziomie, więc jakby jest tutaj naprawdę, uwierzcie mi, to jest naprawdę dobrze przygotowany sprzęt i cieszę się, że takie sprzęty powstają i że z takich sprzętów możemy korzystać. Chyba najważniejszą rzeczą dla mnie to jest, że to jest malutkie, mobilne, lekkie i nie trzeba żadnych takich większych zgód, żeby po prostu sobie realizować. No bo zobaczcie, że jest to na tyle małe, że to w ogóle nie zwraca uwagi. Można to sobie zamontować najlepiej z tyłu samochodu, bo rzeczywiście możemy sobie wtedy nagrać przód innego nagrywającego samochodu i tam jest najwięcej najładniejszych części oczywiście, ale jest to na tyle małe, że to nie zwraca niczyjej uwagi. Myślę, że jak nagrywamy fajną furę z tyłu, to myślę, że ona przyciągnie dużo większą uwagę niż to podwieszone z tyłu samochodu. Więc to wygrało przy takim moim największym wyborze, żeby zaopatrzyć się w tego typu sprzęt po prostu, bo ułatwiajmy sobie pracę i to bardzo nam ułatwia i realizacja z jednej strony staje się dużo łatwiejsza i to jest fajne, z drugiej trochę to jest przerażające, bo jakby każdy każdemu robi sobie konkurencję i ciężko się nieraz wybić w tłumie, ale jeśli Wam się uda i możecie używać takich rzeczy, to naprawdę róbcie to, bo prawda jest taka, że konkurencja, czy to Ty jesteś dla mnie konkurencją, czy ja dla Ciebie, nakręcamy sami siebie i zaczynamy robić coraz to fajniejsze rzeczy i jakby to idzie coraz w lepszym kierunku, no bo zobaczmy sobie, ile filmów cinematikowych, które teraz powstają na YouTube, są piękne i myślę, że cofnijmy się o 20 lat, czy nawet 30 lat wstecz, kiedy poważni operatorzy, myślę, że nie mieli pojęcia, jak realizować takie ładne ujęcia, a teraz my, Ty, ja, normalni ludzie możemy sobie robić naprawdę fajne rzeczy, mając świadomość, jak robią inni i jakiego sprzętu używają i jak my możemy to przełożyć na swoją pracę. Co fajne, ja jeszcze wykorzystałem sobie to ramię na torze wyścigowym. Sprawdza się to zarówno na kontrolowanym terenie, jak i na takim miejskim, gdzie robimy coś szybko, na tak zwanego partyzanta, ale czasami o to chodzi, żeby zrobić rzeczy niestandardowe, bezpieczne przede wszystkim, żeby nikomu nie stała się krzywda, ale żeby robić ładne materiały, które cieszą oko nas, widzów i nas, twórców. No i słowem zakończenia, no ja bardzo, bardzo polecam to urządzenie, jest naprawdę świetne. Zrealizowałem na nim, myślę, że kilka godzin materiału i naprawdę trzyma się to stabilnie i działa to przede wszystkim, stabilizuje w osi, którą mamy tutaj zazwyczaj mieliśmy problem, bo jeśli byśmy nie mieli tego, to po prostu kamera chodziłaby wraz z samochodem. Jeśli samochód ma dobre zawieszenie, spoko, macie na plus, jeśli macie gorsze zawieszenie, no to kamera będzie pracowała oczywiście w tej osi samochodowej góra-dół, a to urządzenie ma za zadanie je zniwelować. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!